Historia, którą opowiadam, to nie fikcja. Mój pierwszy rejs to musiała być katastrofa. Przepłynąłem 1000 mil morskich, nieomal zatapiając jacht z całą załogą. Wyruszyłem bez wiedzy, bez umiejętności, bez planu. Jestem żeglarzem, podróżuję po świecie i nie unikam wyzwań. W dzisiejszym filmie o 3 takich, którzy nie muszą sypiać, by żyć. Załoga przekonuje się, że rozbitka ciężko jest zauważyć tuż za 3. falą. Załoga zdobywa umiejętności w prowadzeniu nawigacji bez punktów odniesienia. Wiecie już, że wyruszyłem w podróż marzeń z 2 ludzi na pokładzie, którzy jeszcze nie wiedzieli, że to są ich marzenia, ale ruszyli ze mną. To był taki czas, że ja dostrzegałem możliwe, że ja dostrzegałem jakieś problemy, ale ja nie szczególnie chciałem je dostrzegać. My spaliśmy w zasadzie po 3-4 godziny. Taki był plan. To nie to, że my nie dosypialiśmy. Taki był plan. To też nie jest tak, że ja wyruszyłem zupełnie bez planu. Nie. Wiedząc, że płynę do Polski, przyłożyłem się w pewien sposób, żeby ocenić tak naprawdę, jak daleko jest do Polski i jak długo muszę tam żeglować. Z tego, co pamiętam, to tylko nie pamiętam, na czym dokładnie to robiłem, ale ja jakoś liniałką, uwzględniając odległości, ja w jakiś sposób zmierzyłem tą odległość. Bardzo niedokładnie, w sposób bardzo przybliżony, ale mniej więcej wodą, uwzględniając skalę mapy, nie pamiętam już jakiej mapy, dojechałem i wyliczyłem właśnie, że około 2000 km podróż mnie czeka. Wiedziałem też, że średnio na żaglach można osiągnąć prędkość około 5 węzłów. I plusy, minusy do dodawania, chyba nawet w którymś momencie mnożenie wtedy tego włączyłem. No jakbym nie liczył, to wynik wychodził 1. Miałem 3 tygodnie urlopu i musiałem zdążyć. Któregoś dnia w początkowej fazie rejsu próbowaliśmy wykalkulować, jaką maksymalną prędkość będziemy mogli osiągać w celu pokonania danego odcinka drogi. No i tak sobie wykombinowaliśmy, że skoro łódka na żaglach idzie z jakieś 5 węzłów, a na silniku może i drugie tyle, to jak będziemy chcieli płynąć szybciej, to postawimy żagle, włączymy silnik i dycha jest nasza. Tam nie minęło jakoś bardzo dużo czasu, zanim się zaczęło okazywać, że nasze obliczenia coś nie do końca wychodziły tak prawidłowo. W którymś momencie jeden z załogantów moich mówi: Wojty, to chyba tak nie jest, że jak my lecimy 5 na żaglach, to na silniku polecimy drugie 5. No musiałem się z nim zgodzić, bo niejak 10 nie szło osiągnąć węzłów. Do czego dążę? Miałem 3 tygodnie, miałem tyle urlopu, miałem kupiony bilet powrotny na samolot i czas naszej podróży był ściśle ograniczony. Ja wiedziałem, ile czasu nam ta podróż zajmie. Z czym to się wiązało? Wiązało to się z tym, od czego zacząłem, że spaliśmy po 3 godziny. Ja o załogę bardzo dbałem. Oni mogli spać w ciągu dnia, zmieniali się, pomagali mi. Od razu powiedzieli, że oni nie potrafią obsługiwać żagli i będą mi głównie swoją pomoc opierać na pracy silnika. No i ja ich troszeczkę nauczyłem, przekonałem, że te żagle nie są takie straszne, ja im wszystko ustawiałem, tylko siedź, trzymaj ten kij, jedź w tamtą stronę, w nic nie uderz. No i trochę dali się przekonać, ale
ogólnie bardzo niechętnie. Żagle to było coś bardzo B. Silnik, pomożemy, żagle B. Wracając do tego, że oni spali. Oni się zmieniali, oni spali. Ja natomiast, jak surokatka, cały dzień czuwałem. I tak naprawdę te 3-4 godziny snu, kiedy zjeżdżaliśmy do portu, a nie zawsze do portu, ale nie wyprzedzajmy faktów, to były dla mnie. To chodziło o to, żebym ja się położył, przespał chociaż chwilę i zdołał dalej pełnić rolę surokatki podczas kolejnego przelotu. Gdzieś w godzinach może 2, 1 w nocy ruszyliśmy. Jak z tego portu się wydostaliśmy? Nie wiem. W kronikach też tego nie znajdziecie. Chyba bez problemu, bo nie pamiętam. Ja problemy pamiętam bardzo dobrze. I ruszyliśmy w ciemność. To był nasz pierwszy przelot po ciemku. I chciałem chłopaków do tego przygotować. Zacząłem im tłumaczyć, że jak tylko zobaczą jakieś światło, które nie będą wiedzieć, no wiecie, no byłem na kursie, jeszcze w miarę świeżo, tam pamiętam, światła czerwone, zielone, białe. I mówię, mówcie mi, zgłaszajcie, idźcie tutaj tym kursem. To był zły pomysł. To był zły pomysł, bo chłopacy informowali mnie o wszystkich absolutnie światłach, jakie widzieli. Później ustalanie, na co oni patrzą, gdzie oni to światło widzą, ustalanie, że nie, że to bzdura. Wtedy oni już byli poirytowani, ale ja widzę światło, ja wiem, że ty widzisz, ale ono nie ma znaczenia, nie umiesz, nie znasz się, dobra. Ostatecznie skończyliśmy, oni już nie pokazywali świateł. To się nie sprawdziło. O świcie wypływamy raz jeszcze na otwarte wody. To był, ja mam to w pamięci, ten świt, jak taki majestatyczny przelot przy górach, które schodzą pionowo do wody, do morza, gdzie taka poranna mgiełka dopiero co się rozchodzi. No ogólnie chodzi o to, żebyśmy tak wytyrani, tak niewyspani, tak niepozytywnie nastawieni, że my o tej 4, 5 nad ranem czuliśmy się jakbyśmy chcieli jednak trochę więcej spać niż 3-4 godziny dziennie. Wtedy pomyślałem, czy to jest dobry pomysł, że my w ogóle, że my wychodzimy na to morze. Warunki norweskiego wybrzeża są majestatyczne, ale w wielu miejscach zionie też grozą. Szczególnie, gdzie otwarte morze spotyka się z wybrzeżem. Te pierwsze, to przejście pomiędzy morzem a lądem. W głębi fiordu jest jak na jeziorze. Ale to samo przejście jest w tym jakiś majestat. I ja tamtego poranka ten majestat odczuwałem. To było przejście. To było moje wewnętrzne przejście. Opuszczamy bezpieczne. Opuszczamy fiordy osłonięte od fali i wiatru i wychodzimy w morze. Plan opierał się na tym, że ja wiedziałem, gdzie mniej więcej jest Polska i zamierzałem tam dotrzeć. Czyli południowe południe, jedziemy i nie szukamy problemów. Problem polegał na tym, że problemy bardzo skutecznie znajdowały nas. Podczas tego rejsu do nawigacji używałem mojego starego, szalonego Garmina. Jak stary jest, to nie wiem. Był już na łódce, kiedy ją kupiłem. Jak bardzo szalony, to jeszcze będzie w tej opowieści. Dlaczego on był taki dobry? Nie był dobry. Był mały, czarno-biały. Ekran był już tak wyszarzały, że ledwo widoczny. W warunkach padającego na niego słońca nie było widać na nim praktycznie nic. Najlepiej spisywał się w nocy przy sztucznym oświetleniu. W dzień był praktycznie bezużyteczny.
A na fali kursor, który miał wskazywać nam kierunek przemieszczania się, pracował mniej więcej w ten sam sposób. Ciężko było złapać ten moment, w którym on gdziekolwiek, w którymkolwiek miejscu się zatrzymywał. Przydawało się do mniej więcej zorientowania się w sytuacji, gdzie jestem i no co tu dużo powiedzieć, wystarczało najwyraźniej. Dodatkowo miałem ręcznego Garmina z mapą lądów. Mnie zachwyca przyroda na morzu. Nie ma jej wiele, a mimo tego mnie zachwyca. Płynęliśmy z wiatrem. Fala była znaczna. Wiatr też jakiś był. Nie miałem przyrządów, ani nawet nie miałem pomysłu, ani chęci, żeby mierzyć warunki. Po prostu jakieś były. Tak długo jak wiatr wiał w plecy, byłem zadowolony. Jak się zmieniał, to byłem mniej zadowolony. Ja analizowałem, jak to zrobić, żeby ominąć te wszystkie skały i jak najszybciej, jak najbezpieczniej dopłynąć do Polski. To, co osiągnęliśmy tego dnia, uważam za ogromny sukces. To, jak to osiągnęliśmy, uważam za kompletną porażkę. Dzisiaj, teraz z doświadczeniem, kiedy wielokrotnie przepłynąłem już tą trasę, mając sporo większą wiedzę od tej, którą posiadałem wtedy, ja nie zapuszczam się tam, którędy my płynęliśmy. Ja tam nie byłem nigdy więcej, świadomie wiedząc, jak trudne warunki nawigacyjne tam na mnie czekają. To, co my zrobiliśmy, zakrawa na heroizm, odwagę, mądrość, wszechstronne umiejętności. To tam było wszystko. Nie było tylko pojęcia o tym, co my robimy. Wypłynęliśmy na otwarte morze i kierowaliśmy się prosto na południe. Norweskie wybrzeże jest charakterystyczne o tyle, że głębia oceanu wypłyca się nagle i z 200 metrów robi się 25, 1. Właśnie, dokładnie tak to wygląda. Są mnóstwo, chyba miliony płycizn, wypłyceń, skał, tych widocznych, tych niewidocznych. Dno jest tak poszarpane, nierówne i nieprzewidywalne, że jak spojrzeć na mapę, spojrzeć na ploter, to wygląda jak jakaś sieczka. Całe szczęście nie miałem takiego plotera, na którym mogłem to zobaczyć. Ruszyliśmy na południe. Z falą, z wiatrem. Warunki były idealne. Było cudownie. Chłopacy doświadczali... chłopacy. Ja też tego doświadczałem. Siedząc z tyłu na rufie, trzymając ten kij zwany sterem, schodząc z fali, zjeżdżając z fali, czuć jak druga fala napływa, goni nas, prawie dościga, co jakiś czas wlewa, jak ciasteczkowy potwór, który chce cię chwycić, a w brzuszku motylki, ty to widzisz. Na dole fali, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale fala ma to do siebie, kiedy z niej schodzimy, to w dolinie fali wytwarza się taki prąd wsteczny, zawirowanie wsteczne. To nie jest jakaś fantazja. Kto mi tu drzwi? To nie jest jakaś fantazja. Ten prąd wsteczny, to zawirowanie fali, wsteczne zawirowanie fali w dolinie, ono dosłownie wyhamowywuje jacht. I to czuć. Zależnie od siły fali, od jej długości, wysokości i od wielu czynników, jak bardzo czuć, ale to nie jest nasze złudzenie. Schodząc w falę,
przyhamowuje, dziób już zaczyna się podnosić, a ta fala za nami robi złapie cię. Każdy chciał sterować tego dnia. Każdy chciał sterować. Było ciepło. Był 1, zdaje się, maja. Było słonecznie. Wiało w rufę. Fok, nadal jeden żagiel. Nie szalejmy od razu. Później poszaleliśmy i od razu się katastrofa jakaś stała. Jeden żagiel, piękne pływanie z wiatrem. No to jest cudownego. Te przeżycia. Ze szczytu fali wiatr jeszcze zrywał takie drobne krople. Czyli ile wiało? Kto wie? Jak wiatr ze szczytu fali zrywa drobne krople? Odpowiecie sobie sami na to pytanie. Ale nie było problemu dla nas. Skoro wiatr wiał tam, gdzie my płyniemy, jakie ma znaczenie, jak on mocno wieje, prawda? Była piękna jazda. Natura, wiatry, fale, wszystko nam sprzyjało. A my cały dzień siedzieliśmy i korzystaliśmy z tego faktu. Co ważne, chłopacy donieśli mi informacje, jakoby zaczynają się czuć całkiem nie najgorzej. Po wcześniejszych dniach ciężkiej, bolesnej choroby zaczynali odczuwać radość z życia i żeglowania. I nawet zakomunikowali, że w sumie coś by zjedli. A ja bardzo o nich dbałem. Pierwsze co, po takiej informacji zostawiłem ich w kokpicie, zszedłem i zadbałem o to, żeby mieli co jeść. Przygotowałem pyszny posiłek, choć nie było łatwo, ponieważ patelnia chciała uciec z palnika. Nie wiem, co to było. Pamiętam tylko, jak to wyglądało. Cieszył mnie fakt, że chłopacy się trochę lepiej czują. To była dobra informacja, bo mi już było ich po prostu żal, kiedy wychodzili z kajuty, szli wymiotować za burtę i któregoś razu jeden z nich wyprostował się zza tej burty, usiadł na ławeczce, mówi: wiesz co, w sumie to nawet fajnie, bo nie trzeba myć twarzy, ledwo się człowiek wypróżni, a tu już twarz umyta. Ja cały czas mówię, że to jest historia o ludziach. To nie jest historia mojej przygody, to jest historia o bohaterstwie tych ludzi. Ja miałem tak wtedy podczas rejsu, jak i do dzisiaj zdanie, jakobym wybrał najlepszych ludzi do tego zadania. Jeszcze wielokrotnie będę o tym mówił, ale oni cierpieli, oni męczyli się, oni nie byli w warunkach, które mogli sobie kiedykolwiek wyobrazić i nawet chorując i cierpiąc nie rezygnowali z dobrego poczucia humoru, z chęci do pracy. Byli po prostu niesamowici. I to nie jest prawda, że w trudnych warunkach potrzebny jest żeglarz. Nie. W trudnych warunkach potrzebny jest człowiek, któremu można zawierzyć własne życie. I miało się okazać, że właśnie takimi ludźmi oni mieli być. Ale to następnego dnia. Znowu nie uprzedzajmy faktu. Znowu spoiler był. Muszę się tego wystrzegać. Ale już się nie mogę doczekać, kiedy wam opowiem, jak wpakowaliśmy się w sztorm i walczyliśmy całą noc o życie. Ale to jeszcze nie był ten dzień. W którymś momencie dnia ja poczułem się strasznie, ale to strasznie zmęczony. Nie mogłem już utrzymać oczu otwartych. Chłopacy od dłuższego czasu skutecznie żeglowali na żaglach przy odrobinie mojej pomocy. Na żaglach, na jednym żaglu. Tego się trzymajmy. I czułem, że chyba mogę im już zaufać. Chyba już zdali patent. U mnie przynajmniej mieli zdany patent. Powiedziałem: chłopacy, ja nie mogę wytrzymać na oczy. Ja mówię: 3 godziny, 2 godzinki, dajcie mi 15 minut, cokolwiek, dajcie mi się przespać. Ja mówię: zobaczcie. Pamiętam, że szliśmy prawym halsem. Ja mówię: idźcie tak jak i tam halsy, to w ogóle nie wchodziło w rachubę, jakaś tam nomenklatura, halsy.
Zobaczcie, tak jak żagle teraz są, tu wiatr wieje z tej strony, tak płyniesz, tutaj masz kompas, zobacz, nie zmieniaj kursu, idziesz tym kursem, no nie można było tego lepiej zrobić. To była najlepsza moja życiowa ustawka. Oni mówią, tak, my to ogarniemy, idź spać, ledwo żyjesz, wyglądasz, no, powiedzieli jak powiedzieli. I poszedłem spać, nie mogłem zasnąć, leżałem, bujało, jakieś majaki, nie wiadomo, czy to sen, czy to nie sen, no coś strasznego. Wstaję, patrzę, minęły 2 godziny. Dobra, nie, koniec, to nie ma sensu. Wychodzę na pokład, rozglądam się, bacznie obserwuję okolice i dochodzę do jedynego możliwego w tej sytuacji wniosku. Jesteśmy nie wiadomo gdzie, na pełnym morzu. Nigdzie nie ma lądu. Czy mieliśmy dużo w tym wszystkim szczęścia? Pewnie, że tak. No bronił się. Mówi, że zrobił to, co mu powiedziałem. Że tak robił, jak... Ja wiem, co on dzisiaj zrobił. Punkt pierwszy. Chyba zapomniał o tym kompasie. Punkt drugi. Trzymał żagle tak, jak ja mu je zostawiłem. A to, że wiatr odkręcał, skąd on to biedny miał wiedzieć? Tak więc wywiózł nas daleko, daleko w morze. Wiatr sprzyjał. Szedł najprawdopodobniej gdzieś jakimś półwiatrem. Prędkości dostaliśmy. Nie wiem jak daleko. Nie wiem jak daleko szliśmy. Ale wiem, że bardzo długo wracaliśmy do lądu. Już drugi raz taka sama sytuacja. Zostało się przyzwyczaić. A będzie jeszcze jedna, tylko ja ją sprowokuję. Aj, znowu spoiler. Aj, nie mogę się doczekać. Musicie posłuchać tej historii. Tam będzie się działo. Oj. W pewnym momencie, kiedy moja załoga była już trochę znużona, trochę zmęczona, a pogoda nadal sprzyjała, zaproponowałem chłopakom, żeby przeprowadzić akcję ratunkową. Taką, no wiadomo, no nikt nie będzie z nas tej akcji ratunkowej potrzebował, ale pobawmy się, zróbmy coś ciekawego. Zrobiliśmy mnóstwo mil tego dnia i jesteśmy na pewno bardzo dużo do przodu. Mamy dużo czasu na to, żeby się troszeczkę pobawić. Chłopacy, tak, zróbmy tak. To bardzo dobry pomysł. Wytłumaczyłem chłopakom, na czym mniej więcej polega akcja ratunkowa. Wytłumaczyłem, że jest taka zasada, że przy dużej fali, a była duża fala, bardzo szybko stracimy kontakt wzrokowy z naszym symulantem, prowokantem. Jest taki wyraz, prawda, na to? No jest, nieważne. Naszym prowokantem był odbijacz. Biały, ładny odbijacz. Człowiek za burtą! Zaczęła się akcja ratunkowa. Jeden z naszych wyszedł na oko i faktycznie przyznał, że po kilkunastu sekundach uczciwie przyznał, że właśnie zgubił odbijacz. Nie wie gdzie jest, ale gdzieś tam. Zaczęliśmy akcję ratunkową. Uruchomiliśmy silnik, zdjęliśmy żagiel, przepraszam, nie wiem, to przyzwyczajenie, przepraszam, żagiel. Uruchomiliśmy silnik i ruszyliśmy. Zajęło nam to może z minutę, 2. Ruszyliśmy w pościg za naszym prowokantem. Akcja ratunkowa, poszukiwawcza na szeroką skalę trwała co najmniej godzinę, może półtorej. W tym czasie uświadamiałem chłopaków, że do tego czasu żaden z nich i tak już by nie przeżył, więc jakby woda nie jest ciepła. Co miałem im mówić? Kłamać? Jak ja im powiedziałem, że mają chodzić na czworaka i nie wstawać, kiedy są na pokładzie, ja nie pamiętam, że ktoś chodził wyprostowany w innej sytuacji, aniżeli na cumach w porcie. Tak, wzięli to do serca.
A ta zabawa w poszukiwanie odbijacza porzuconego w morzu dała im taki fajny obraz, ale mi też, bo akcja trwała godzinę. W końcu znaleźliśmy biedaka, pływał, czekał na nas. On wierzył, że po niego wrócimy. To on był częścią załogi. To nie mogliśmy go tam zostawić. Znalezienie to jedno. Wyłowienie przy tej fali to drugie. To też trwało jakiś czas. Ostatecznie jak zwycięzcy, jak bohaterzy czuliśmy się jak ratownicy, którzy wyciągają z wody żywego, szczęśliwego człowieka. Tak się czuliśmy. Przybyliśmy sobie piątki, przysięgając, że my swoich nie zostawiamy. No chłopacy w ogóle byli w szoku, że jak ktoś wypadnie, to będziemy go szukać, bo to jest praktycznie niemożliwe. Mi natomiast dało dobrą lekcję, dobrą nauczkę, może nie nauczkę. Dało mi dobrą lekcję i świadomość, jak to faktycznie akcja ratunkowa, czy człowiek za burtą wygląda na morzu. Dało mi świadomość, że jak nie zareaguję w ciągu kilkunastu sekund, to ja nie daję szans na przeżycie temu człowiekowi. To, że my ćwiczymy jakieś tam podejście trawersem, bzdury. Jak nie odpalisz silnika i nie puścisz się od razu dziobem w miejsce, w którym ten człowiek jest, zapomnij. Po prostu zapomnij. W trawersy się bawić. To było dobre. To było dobre, tak. Tego dnia jacht pokazał nam na wiele sposobów, że on nie pisze się na taką zabawę. Przez kilka godzin z rzędu, kiedy tylko jakieś elementy sznurków, olinowania, żagli, kiedykolwiek coś napinało i dostawało większej siły i oporów, to no bo tam były takie nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. Wszystko było pospinane na jakieś metalowe elementy. Nie wiem, co to był za metal. Co to było? Żeliwo? Co to był? Mosiąc? Nie wiem, z gliny to było zrobione? To była jakaś tragedia. Jak tylko żagle dostawały większej mocy, to tylko było jak pocisk gdzieś coś szło. Ja po kilku takich jak słyszałem to w duchu się kuliłem i kryłem się gdzieś głębiej w kokpicie. Ja jestem przekonany, że jeżeli ktoś otrzymałby od losu kontakt z tym, co robiło pęk, to śmierć na miejscu. To latało z taką prędkością, na szczęście nie wiem gdzie i na całe szczęście nigdy nie wracały. Te elementy po prostu się gdzieś urywały, pękały, odlatywały. Tego dnia stałem się też w dużym stopniu dużo bardziej pewny jachtu, bo zastąpiłem te elementy po prostu porządnym węzłem, który wiedziałem, że nie puści. Umiałem wiązać. No, teraz też umiem. Ale wtedy byłem w szoku, że umiałem wiązać, że ja coś pamiętam z tego kursu. Warto byłoby zauważyć, że w którymś momencie po zakupie jachtu zauważyłem, że na połączeniu bomu z masztem, kto nie wie, to bom to jest taki poziomy bom, a taki poziomy maszt, a maszt to jest ten poziomy bom. To sobie wygooglajcie. Na połączeniu masztu i bomu było mnóstwo bardzo ciasno zawiniętej na okrętkę liny, trochę jakiejś gumy, chyba z przeciętej opony. No, ja miałem tą świadomość, że na jachcie liny są w bardzo różnych miejscach i używane w bardzo wielu różnych celach. No i zauważyłem to, że to tak jest technicznie, tak ktoś to rozwiązał, ale ja dopiero po dopłynięciu do Polski dowiedziałem się, że na tym kawałku gumy i trochę liny w ogóle bom się trzymał, a w zasadzie to on się trzymał na żaglu. Śmieszne, nie?
Ale co ciekawe, to działało. Co ciekawe, to działało. Jakiś druciarz wymyślił, że przywiąże bomb do masztu za pomocą starej opony i kawałka liny i nawet on nie zdawał sobie sprawy, że przyjdzie Wojty i przepłynie tak zmontowanym bombem 1000 mil. Działało. Bo ja wspominałem gdzieś w którymś momencie, że ten jacht nie był w najlepszym stanie, ale ja dopiero po dopłynięciu się okazało, w jak beznadziejnym on był w stanie. Bez spoilerów, bez spoilerów. Jeżeli interesują Cię treści, jakie tworzę, to polecam Ci odcinek innej serii, gdzie w dramatycznych warunkach załoga jachtu oraz załoga śmigłowca ratunkowego walczy o moje życie.